Dzisiaj Was zaskoczymy. Nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy w górach, jesteśmy w Sicienku, gmina Sicienko i pokażemy Wam dożynki, czyli ludowe święto dziękczynne w podziękowaniu za zbiory. Zastanowimy się, czy w XXI wieku ciągle ma sens i co oznacza dla współczesnych mieszkańców. Tegoroczne dożynki gminne w Sicienku odbyły się w sobotę 30 sierpnia. Święto plonów pełne tradycji, kultury i radości rozpoczęła tradycyjna msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli o godzinie 15, podczas której m.in. poświęcono przygotowane przez sołectwa wieńce dożynkowe. Po mszy około godziny 16 wierni uczestnicy dożynek w ślad za pocztami sztandarowymi prowadzonymi przez Ochotniczą Straż Pożarną opuścili świątynię, tworząc tradycyjny kolorowy korowód. Zgodnie z tradycją każdego roku święto to ma swoich starostów. Tym razem w tej zaszczytnej roli wystąpiło sympatyczne małżeństwo prowadzące gospodarstwo rolne w Dąbrówczynie, państwo Aneta i Rafał Głowińscy. Na czele kolorowego korowodu rytmy wybijał zespół wokalny Wrzos pod kierownictwem Wiesławy Krupa-Maćkowiak. Grupa ta działa przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Sicienku. Powstała w 2009 roku przy Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet. Witamy zespół Wrzos. Po dotarciu na Brzozowy Plac, gdzie zorganizowano tegoroczne uroczystości, rozpoczęła się część oficjalna. W jej trakcie, oprócz powitania ze strony gospodarza, wójta gminy Sicienko oraz władz samorządowych, zaprezentowano wieńce dożynkowe i ozdoby przygotowane przez sołectwa, a później rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy z nich. Odbył się też tradycyjny obrzęd wdzielenia chlebem. To było piękne, wspólnotowe dziękuję za plony, które symbolicznie otworzyło artystyczną część dożynek. Słuchajcie, spotkaliśmy panią Anię Górniewską i to jest wyjątkowa osoba. Jest to mieszkanka Mochla, autorka niesamowitych wieńców. To, co widzicie, to jest właśnie jej dzieło. Po raz kolejny mamy nadzieję na nagrodę właśnie dzięki pani Ani, ponieważ co roku jesteśmy na podium właśnie dzięki jej pracom. Pani Aniu, jak się tworzy takie cuda? Niech nam pani powie. Od maja zbiera się zioła, trawy, potem zbiera się kłosy, potem się je suszy, potem się obiera koncepcję. Koncepcję czasami obiera się już zimą, a potem się siada i się plecie. Pani Aniu, jak długo zajęło pani na przykład stworzenie tego cuda? No, praca nad nim 3 tygodnie. 3 tygodnie codziennie, 2, 3, ostatnio 5, 6 godzin. Pozostaje nam taka cudna pamiątka, jak ten wieniec. Podziwiajcie, podziwiajcie. Mamy nadzieję na pierwsze miejsce. Dożynki to część oficjalna, to co się dzieje na scenie. Ale dożynki to przede wszystkim po prostu doskonała okazja do integracji, do spotkań, bo to też festyn. To liczne stoiska, gdzie można spróbować lokalnych specjałów, gdzie panie z kół gospodyń wiejskich, poszczególnych sołectw prezentują swoje wyroby. Ale to również świetna okazja, aby takie mieszczuchy jak my mogły się spróbować w gospodarskich zadaniach. Uwaga, na przykład można spróbować wydoić krowę. Nasza krowa ma imię i to Mucienka z Sicienka i zaraz będę próbowała się mierzyć z tym zadaniem. No, nie wiem, czy wy mieliście okazję spróbować. Ja będę to robiła pierwszy raz, więc uwaga, próbujemy. Potrafię! Potrafię! Dobra, z mlekiem sobie poradziłam. Czas do pszczółek.
Krówką sobie poradziłam, zobaczymy, czy uda mi się z pszczółkami. Co tu należy zrobić, proszę? Należy znaleźć 2 pszczółki z cyferką 1. Uwaga, próbujemy, zobaczymy, jak sobie poradzę z szukaniem. Uwaga na żądlenie pszczółek. Uwaga na żądlenie. No, nie idzie. Jest! Dobra, teraz uwaga, zbieramy jajeczka. Podnieś kurę bardzo ostrożnie, poszukaj 2 jajeczek. No to idziemy. Idziemy. Podnoszę kurę bardzo ostrożnie. Nie tym razem. Podnoszę kurę bardzo ostrożnie. Kury to jednak nie moja specjalność. Chyba się poddaje. Chyba się kury mnie przerosły. Gdyby Małgorzata obserwowała dzieci na festynie, pewnie by wiedziała, jak się wygrzebuje jajka z grzegu. Po spektakularnej porażce z jajkami Małgorzata nie podeszła do dyscypliny karmienia świnek. Nie dziwię się, konkurencja była silna. Przedstawiam wam Grzegorza, naszego sołtysa i jednocześnie radnego, który, tak jak my, jest nowym mieszkańcem naszej gminy. Jest przyjezdny, jest mieszczuchem, który postanowił z gminą Sicienką związać swoje dalsze życie. I myślę, że to jest właściwa osoba, żeby zapytać, w jaki sposób nowi mieszkańcy przeżywają i celebrują to święto tak ważne dla rolniczej społeczności. Grzegorz, powiedz, co dla Ciebie oznaczają dożynki? Dla mnie od bardzo niedawna, tak jak wspomniałaś, dożynki oznaczają przede wszystkim współpracę tych właśnie takich przeszczepionych mieszczuchów, którzy wybrali wiejskie klimaty, wiejskie tereny, ale też muszą oczywiście liczyć się z tym, że przeprowadzili się na wieś w okolice, gdzie pracują w dalszym ciągu i bardzo intensywnie rolnicy. I uważam, że od dzisiejszym czasach, tak przynajmniej odczuwam to w Moklu, jest bardzo fajna i coraz lepiej rozbudowująca się współpraca właśnie nowych mieszkańców, mieszczuchów z rolnikami. To jest taka symbioza, uważam, że coraz lepiej jest to rozwijane. Razem właśnie tworzymy wieniec dożynkowy, razem organizujemy dożynki parafialne u nas w Moklu. Także to jest taka, moim zdaniem, przynajmniej mogę wypowiadać się za Mokle, fajna współpraca właśnie mieszczuchów z mieszkańcami, którzy mieszkają od wielu lat w Moklu. Dodam, że ta współpraca jest też możliwa dzięki energii właśnie naszego sołtysa, jednocześnie radnego Grzegorza, który naprawdę wydaje mi się czasami, że doba dla niego ma 26 godzin. Bardzo Ci dziękujemy No ja dziękuję. i jak zawsze mamy nadzieję, że tej energii wystarczy na dalsze lata. Pozdrawiam wszystkich widzów przy okazji i wszystkich mieszkańców Mokla, skoro mam okazję tutaj się wypowiadać. Dziękuję. Dożynki to również strefa różnego rodzaju zabaw i aktywności, zarówno dla najmłodszych, jak na przykład malowanie twarzy, które zawsze cieszy się popularnością, jak również dla starszych, jak chociażby chwalebny pomysł dawania drugiego życia książkom. Nie zabrakło również stoisk lokalnych przedsiębiorców, dla których to doskonała okazja do zaprezentowania swojej działalności. Do tego wszystkiego oczywiście dmuchańce, bungee i niezliczone okazje do nadwyrężania portfela w stoiskach z zabawkami. A gdyby ktoś po tych atrakcjach poczuł głód, to niechybnie rozboli go głowa z powodu przebogatej oferty kulinarnej oferującej setki dań, produktów, smakołyków i przekąsek. Tak, to mamy żeberka, ponad kilogram. Tu mamy szaszłyczki, kiełbaska, karkóweczka, ziemniaczki, goloneczka z kapustą i gosik. I jeszcze tak, napoje, lemoniada i zapiekanki.
dożynek możemy spotkać na przykład swoich radnych. Witamy serdecznie pana Łukasza, którego zapytamy, co dla niego osobiście w XXI wieku oznaczają dożynki. Panie Łukaszu, proszę nam powiedzieć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dożynki to przede wszystkim święto plonów, powrót do tradycji, bo jak wiemy, te tradycje musimy pielęgnować na co dzień. Jak widać, pogoda dzisiaj dopisała, bo to się najbardziej obawialiśmy. W Sicienku zawsze te dożynki są na wielkim poziomie. Bardzo się cieszę, że mogę w nich dzisiaj uczestniczyć. Zapraszam także wszystkich mieszkańców Mochla co roku na dożynki w gminie Sicienko. Dla mnie dożynki to jest takie podziękowanie rolnikom, sadownikom, pszczelarzom za codzienny trud, za ich pracę, za to, że mamy co położyć na talerz i bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dożynki to okazja do tego, aby, tak jak mówiłam, spróbować wspaniałych lokalnych przysmaków. Zapytamy nasze panie z Trzemiętowa, co u nich można pysznego zjeść. Mówcie, kobiety. Można zjeść swojskie ciasto, które koleżanki upiekły, chlebek, dożynki, gołąbki, proszę, Jaku mamy? jaką mamy. No i gulasz. Chleb ze smalcem. I chlebem z smalcem. Tak. A co jest specjalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Trzemiętowie? Gołąbki. Gołąbki są specjalnością, super. Od kilku sezonów. Od kilku sezonów. Słuchajcie, jak na gołąbki, to tylko do Trzemiętowa. Zapraszamy na czas. W poszukiwaniu pyszności trafiliśmy na stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Nowej, czyli po sąsiedzku. Zapytamy, co u nich pysznego można spróbować. Dziewczyny, co macie dobrego? Jak zawsze mamy pyszne ciasta, polecamy, zapraszamy. Dzisiaj mamy leczo z sezonowych warzyw z kiełbaską, także też pyszności i flaczki z żołądków drobiowych. Wow, no tego jeszcze nie było. Oczywiście przetwory, fajda chlebka ze smalcem z ogóreczkiem, chlebek swojski robiony, także same pyszności. Zapraszamy. A z czego słynie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Nowej? Co jest takim hitem waszym? No każdy wraca po ciasto. Po ciasto. I Słuchajcie, chlebek. słuchajcie, no szczuplejsza stąd nie wyjdę, nie? Generalnie, także jak ciasta, to tylko do Dąbrówki Nowej. Zapraszamy. Pochodzę z Podlasia. Przygotowałam przepyszną podlaską bawkę ziemniaczaną. Zapraszam serdecznie. Kolega przygotował przepyszny śledź po prowansalsku. Czyli kolega z Prowansji, przepraszam? Prawie, Prawie blisko, Prawie 100 blisko. metrów stąd, ale obok Prowansji, tak. Smalec z jabłuszkiem, cebulką, fasolka po bretońsku, przepyszne wszystkie zdrowe pierogi z kurczakiem, tartaletki, gzik z ziemniaczkami, nasze własne soki z wodą, pana kota, wszystko to, co możemy zrobić sami, aby było nasze, naturalne. Wszystkie takie cuda na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich Osuwianki Sosowska. Pozdrawiamy. Kogo można spotkać na dożynkach w gminie Sicienko? Oczywiście wójta gminy Sicienko, czyli pana Piotra Chudzyńskiego, włodarza tych ziem. Panie wójcie, proszę powiedzieć, po pierwsze gratulujemy, bo sukces jak zawsze i pogoda, i organizacja jak zawsze pięknie, jak zawsze doskonale się bawimy. Ale co w XXI wieku dla włodarza gminy rolniczej, podbydgoskiej, ale jednak rolniczej, oznaczają właśnie dożynki? Czym jest duch dożynek dzisiaj współcześnie? Dla pana wójta na przykład. Dla nas wszystkich jest to święto, podsumowanie tej pracy rolników, bo jak wiemy, w połowie jesteśmy gminą rolniczą i każda praca wymaga pewnego podsumowania i myślę, że to jest jakby w tym wszystkim też najważniejsze. Poza tym mało już jest pod Bydgoszczą takich pięknych, zielonych, sielskich miejsc, gdzie ta tradycja właśnie chociażby robienia wieńców, gdzie mamy autentycznych rolników, którzy żyją z tego, rozwijają się, gdzie można u nich kupić
a to jajka, miód, czy też warzywa, to jest rzadkość i myślę, że to jest jakby piękny koloryt tutaj tego naszego miejsca, gdzie mamy wygody miejskie, gdzie jeżeli chodzi o pracę, jest albo u nas, albo w Bydgoszczy, natomiast zachowaliśmy ten spokój, tą sielskość i myślę, że to jest piękne i w to się pięknie wpisują też nasze dożynki. Nie wiem, czy wiecie, że hasłem naszej gminy, gminy Sicienko, jest właśnie gmina Sicienko naturalnie. Nawiązujemy właśnie do tej naturalności, do tych płodów rolnych, do tego, w czym żyjemy. Dodatkowo to, o czym pan wójt powiedział, mamy infrastrukturę praktycznie miejską. Na przykład mamy gaz, mamy kanalizację, a jednocześnie żyjemy na wsi, żyjemy pośród biegających koni i nie przesadzam, bo autentycznie przeleciały mi dzisiaj konie pod oknem. I dużo wolniej żyjemy. I dużo wolniej żyjemy. Także słuchajcie, pokażemy wam kawałek tego naszego święta, ale generalnie zapraszamy, bo jest cisza, spokój i jest naturalnie. Panie wójcie, gdzie jak nie u nas? Dokładnie. Zapraszamy na dożynki w Sicienku. Do zobaczenia. Na zakończenie obchodów całe Sicienko i okolice bawiły się w rytm piosenek zespołu NA. Super impreza, świetna muzyka, świetna atmosfera, ludzie to przebawią, kulturalnie miło i pogoda dopisała. Fantastycznie! Bardzo wam dziękujemy za ten dzień, który spędziliście razem z nami na dożynkach w naszej gminie Sicienko. Chcieliśmy wam pokazać wielowymiarowość dożynek, współczesnych dożynek. Jest to święto, które ma charakter religijny. Oczywiście zaczyna się mszą, zaczyna się chorowodem. Jest to święto, które ma wymiar tradycyjny, bo mamy ceremonię chleba, mamy tradycyjne wieńce. Uwaga, Moche wygrało w tym roku. Jest to święto, które przede wszystkim ma wymiar integrujący społeczność lokalną. Świetnie się bawimy, świetnie się rozumiemy, możemy spróbować lokalnych przysmaków, możemy porozmawiać z lokalnymi twórcami, możemy pogratulować zwycięzcom różnych konkursów tegorocznych. Wierzcie mi, my się tu znamy, my się lubimy, my się szanujemy. Mieszkając x lat w wielkim mieście, czasami zdarzało mi się, że nie znałam sąsiadów z klatki obok. Tutaj nie ma takiej szansy, nawet nie macie takiej szansy na zachowanie anonimowości. Mimo że jesteśmy naprawdę blisko wielkiego miasta, to jesteśmy i żyjemy naturalnie i lokalnie. Mam nadzieję, że was zachęciłam do tego, aby poszukiwać swoich lokalnych smaków gdzieś tam, gdzie mieszkacie. A ja oczywiście zapraszam was do gminy Sicienko. Zapraszam was też, jak zawsze, na każdy kolejny czwartek, w którym poznacie nasze nowe przygody, nasze nowe podróże, nasze nowe smaki. A jeżeli lubicie to, co robimy, bardzo was proszę, pamiętajcie, subskrypcja, like, komentarz, to jest coś, co pozwala nam się rozwijać i rozwijać nasz kanał. A dzisiaj z tego pięknego miejsca, z nowej inwestycji w gminie Sicienko, żegnamy was. Do zobaczenia.